Ta recenzja będzie trochę inna, nie będzie omawiana jedynie część trzecia, bo trylogia Xenosagi powinna być brana pod uwagę jako całość, a nie poszczególne jej części. Dlatego, aby uniknąć spoilerów, będzie trochę o tym, co wiemy z pierwszej odsłony, jednakże mechaniki oprę na części trzeciej, choć nie są one aż tak różne jak w poprzednich Xenosagach. Więc traktujcie to jako recenzję spóźnioną o całe lata, ale całej trylogii, bazując na części trzeciej. Filmy o pozostałych dwóch są do obejrzenia u mnie na kanale w ramach serii To było grane. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja spóźniona o lata. W zasadzie taka trochę zbiorcza recenzja całej serii Xenosaga, ale najbardziej części trzeciej. Zapraszam. Na początek muszę wytknąć głupotę wydawców, którzy wydali Xenosagę. A więc część pierwsza pojawiła się jedynie w Stanach i Japonii. Część druga pojawiła się w Stanach, Japonii i Europie. Europejscy gracze dostali bonusową płytkę z filmem DVD o tym, co się działo w części pierwszej. Jak idiotyczne jest to rozwiązanie, nie muszę mówić. Nie jest chyba dziwne, że dwójka sprzedała się w Europie mizernie. Ktoś, kto to ogarniał, najwidoczniej nie potrafił używać mózgu. Wobec czego część trzecia pojawiła się ponownie jedynie w Stanach i Japonii, więc nawet europejscy gracze nie poznali zakończenia. Grając tylko w drugą część, to jakby oglądać Władcę Pierścieni, ale tylko środkowy film. Super, nie? Dodatkowo nawet amerykańscy gracze dostali po dupie, bo trójka została wydana w mizernej ilości kopii i dziś stanowi biały kruk wśród kolekcjonerów. Tym bardziej mnie to wkurza, bo gra jest świetna, epicka i zasługuje na szersze uznanie, ale niestety nigdy go nie osiągnie przez bezmózgów, którzy wymyślili cały ten szajs z wydawaniem w Europie wykastrowanej gry. No dobra, muszę ochłonąć i lecimy dalej. Jeśli chodzi o historię, będzie tutaj zarys ogólny fabuły, nie ma sensu omawiać fabuły części trzeciej, bo bym musiał zaspoilerować dwie wcześniejsze. Trylogia jest tak zbudowana, że każda kolejna była dalszymi wydarzeniami z części poprzedniej. Zakładam, że nawet jakbym zaspoilerował, to i tak może jedna osoba ze wszystkich, które oglądają ten film, zasiadłaby do Xenosagi. I tutaj też bym mocno podkreślił słowo może. Gdzieś w latach 2000 w Kenii zostaje odnaleziony artefakt Zohar, którego pochodzenie jest datowane na początki wszechświata. Artefakt jest kluczem do podróży międzygwiezdnych. 4000 lat później ludzkość skolonizowała ponad 500 000 planet. Jednakże zgubiono lokalizację Ziemi, która jest od teraz nazywana straconym Jeruzalem. Jednak ludzkości nie dane było spokojnie egzystować. W tym samym czasie Zohar wpada w ręce organizacji UTEC, co rozpoczyna wojnę z Federacją Planet. Wskutek tego ludzkość zostaje zaatakowana przez istoty zwane Gnosis, przeciw którym nie działa konwencjonalna broń. Jednakże naukowcy budują specjalną broń zdolną przeciwstawić się wrogowi. Są to jednostki AGWS, które są typowymi mechami, oraz humanoidalnego androida Kosmos. Pośrodku całego zamieszania jest Shion, dziewczyna, która pomagała zbudować kosmos, a jednocześnie stanowi klucz do ocalenia wszechświata. Historia to naprawdę świetny element gry. Mamy tutaj sporo nawiązań do wydarzeń biblijnych, a same podtytuły każdej Xenosagi odnoszą się do dzieł niczego. Historię śledzi się z wielką przyjemnością. Mamy tutaj do czynienia z rozbuchaną space operą na miarę Mass Effecta, więc dzieje się dużo, a pośrodku wszystkiego zazwyczaj są nasi bohaterowie. Gra posiada ogromną ilość cutscenek, a część trzecia tutaj bryluje, bo wszystkie karty muszą zostać odsłonięte i wszystkie wątki domknięte. Dlatego trzeba się przyszykować na dużo oglądania. Nie ma też sensu rozpoczynać gry od części trzeciej, a nie w sumie od drugiej, nawet pomimo posiadania płyty DVD z wyjaśnieniem, co było w epizodzie pierwszym. Wszystkie odsłony są ze sobą powiązane i stanowią logiczny ciąg, więc uruchamiając od razu część trzecią poczujecie się totalnie zagubieni. Jednakże uwaga, przejście całej trylogii mi zajęło coś około 160 godzin. Dlatego dla wielu będzie to ściana nie do przeskoczenia. Xenosaga to liniowa gra RPG z turowym systemem walki. Liniowa, bo w zasadzie nie trafimy ani razu na otwarte mapy. To pozwoliło twórcom na doskonałe sterowanie tempem rozgrywki. W tym wypadku oceniam liniowość gry jako zaletę, a nie wadę. Choć oczywiście znajdziemy trochę zadań opcjonalnych i kilka razy uda nam się zejść z wytyczonej ścieżki, ale nie oszukujmy się. Nie jest to nawet coś, o czym warto wspominać. Liniowość
mocno mi przypominała słynne Final Fantasy XIII. Ani tam, ani tu mi to nie przeszkadzało, ale osoby lubiące odetchnąć na dużych, otwartych mapach mogą poczuć się zawiedzeni. Kilka słów o systemie walki, bo mamy tutaj naprawdę świetny patent. Walki to typowy turowy schemat, ale z pewnym małym twistem. Postacie atakują kolejno, potem przychodzi czas na przeciwnika. Sama kolejka jest wyświetlana na górze ekranu i jest to bardzo ważne, zaraz to zrozumiecie. Ataki wydajemy z menu, podobnie jak w finalach z PSX-a. Mogą to być ataki tradycyjne, jak i takie, które wykorzystują manę, tutaj nazwane punktami EP. Można próbować wrzucić przeciwnikowi stagera, atakując odpowiednimi atakami, które napełnią pasek oszołomienia. Jeśli nam się to uda, ten pozostaje bezbronny, a my pakujemy ile fabryka dała. Oczywiście niektórzy przeciwnicy są podatni na dany żywioł, nasza ekipa też jest sprawna w różnych obszarach. Jin potrafi przywalić z miecza i zabrać potężną ilość paska energii, a Momo to raczej postać wspomagająca, ale z potężnymi czarami defensywnymi. Ciężko dobrać trójkę idealną, każdy się w czymś innym sprawdza, ale też podczas walki możemy dowolnie wymieniać naszych wojowników ze wszystkich dostępnych. Ale wspomniałem, że jest tutaj fajny mały twist. Otóż mamy coś takiego, co się nazywa boost. To specjalny pasek w prawym górnym rogu, który napełnia się nam i przeciwnikowi. Możemy mieć standardowo napełnione 3 takie paski. Teraz wykorzystując 2 lub 3 paski możemy zadać niszczycielski cios, coś w podobie limit breaka z finala, ale możemy używając jednego paska wepchnąć się do kolejki. Działa to tak, że niezależnie kto jest następny w kolejce do ataku, czy to nasz hipek, czy przeciwnik, możemy wepchnąć się przed niego i wykonać swój cios. To małe, dość wydaje się nieistotne działanie wprowadza potężną dawkę taktyki. Niektórych bossów nie pokonamy inaczej niż w ten sposób, odpowiednio manewrując kolejką. Gdy widzimy, że przeciwnik próbuje napełnić swojego limit breaka, wepchnięcie się do kolejki i wrzucenie tarczy na naszych ziomków pozwoli nam przetrwać do kolejnej rundy. Ten jeden element zmienia w zasadzie wszystko. Choć przyznam, że w trzeciej części mniej korzystałem z wpychania się w kolejkę niż w Xenosadze 1 i 2, tutaj jednak bardziej opierałem się na limit breakach, ale nie znaczy to, że w ogóle zapomniałem o tej funkcji. Podobnie walki wyglądają mechami. Nadal system jest turowy, jednakże pasek boost pozwala nam na odpalenie ciosów specjalnych nazwanych tutaj anima. Co ciekawe, im więcej pasków anima mamy, tym mocniejszy cios możemy wykonać. Są one oznaczone levelami od 1 do 3. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze pasek EN, który pokazuje nam ile różnych ataków możemy zadać w jednej turze. Oznacza to, że możemy wykonać na przykład 2 potężne ciosy mieczem, albo nawet jeden taki cios, lub strzelić 6 razy pod rząd rakietami, lub można łączyć te ataki w jednej turze. To ponownie wprowadza fajną możliwość rozgrywki taktycznej. Część z przeciwników jest odporna na przykład na ataki wręcza, część na przykład na rakiety, dlatego musimy odpowiednio żonglować atakami, aby nasze mechy pojedynek przetrwały. Jest coś takiego w tych walkach, że nawet tocząc ich z kolei kilkadziesiąt pod rząd, po prostu się nie nudzą. Nie znaczy, że każda jest inna, bo po pewnym czasie opanowujemy schemat na danego przeciwnika, ale wciąż walki sprawiają frajdę i nawet pod koniec każdej części nie miałem ich dość, a pojedynki z bossami potrafią dać w kość jak nigdzie indziej. Jeśli nie opanujemy systemów walki w stopniu perfekcyjnym, czeka nas niestety tutaj ściana nie do przeskoczenia. Nie zabrakło zdobywania expa, jak to w każdej grze RPG bywa. Postacie levelują się automatycznie, natomiast my możemy dobrać jakie perki chcemy odblokować. Fajne jest to, że mamy też zestaw perek, które są jakby trochę opcjonalne i dają nam możliwość, których dana postać mieć teoretycznie nie powinna. Na przykład Android Kosmos może dostać czary wskrzeszenia, a Momo czary ofensywne. Nie zmienia to zbyt wiele w kwestii taktyki, ale umożliwia stworzenie bardziej elastycznej drużyny, gdzie osiłki mogą też uzdrawiać i w razie potrzeby przejąć na siebie rolę wspierającą. Bardzo fajny motyw. Oczywiście możemy też kupować uzbrojenie i oręż i dla naszych postaci i dla mechów. Im dalej w grze, tym potężniejsze możemy kupić itemy, ale też potrzebujemy więcej worków z pieniędzmi. Jednakże warto oszczędzać, bo z każdym nowym elementem czuć rosnącą potęgę naszej drużyny. Podobnie jest z mechami. Dokupujemy im nowy oręż, który determinuje, jakimi atakami nasz mech będzie dysponował. Na przykład oburęczny miecz wyklucza posiadanie pistoletu w drugiej ręce i tak dalej. System nie jest zbytnio skomplikowany, przynajmniej nie tak jak w ostatnim Armored Core, raczej to proste zależności, które ogarniemy w kilka sekund. W każdej Xenosadze mamy niewielki czasoumilacz w postaci minigry. Nie są to jakieś super zachwycające produkcje, ale fajnie, że je dodano, choć nie ukrywam, szału nie robią. W
W Xenosagach nie zabrakło też sekretów. Japońscy deweloperzy je uwielbiają i jak mniemam gracze także. Odkrycie unikalnych limit breaków czy odblokowanie dla poszczególnych członków drużyny strojów kąpielowych pozwala nam spędzić z grą trochę więcej czasu. Do każdego większego, nazwijmy to, dungeonu możemy powracać, aby jeszcze raz je przejść, podbić statsy lub znaleźć ukryte dobra. Oprawa Xenosagi dla wielu może być najtrudniejszym orzechem do zgryzienia. Pierwsza część postawiła na wyjątkowo obleśny design postaci. Główna bohaterka posiada świńską japę, która odrzuca od telewizora na kilometr i nie da się do jej paskudnej japy przyzwyczaić. Reszta wygląda trochę lepiej, ale tylko trochę. Całe szczęście deweloperzy wiedzieli, że odstawili manianę wręcz galaktyczną i druga i trzecia część mają już poprawiony design postaci i te przypominają bardziej ludzi, a nie świniopodobne dziwadła. Jeśli chodzi o lokacje, też jest ok. Czasami gra stara się nas zaskoczyć ładnymi, ogromnymi miejscówkami, ale wciąż mówimy tutaj o erze PlayStation 2, więc nie liczcie na szaleństwo w tej materii. Również cutscenki premium liczone na engine z gry wypadły świetnie. Najbardziej lubię te z drugiej odsłony, gdzie jest dużo walk mechów i ogólnie są one bardzo dynamiczne, ale pozostałe odsłony wcale nie są aż tak bardzo w tyle. Co ciekawe, 1 i 2 nadal korzystają z prerenderowanych scenek CG, natomiast 3 bazuje w całości na filmach generowanych przez silnik. Niemniej będzie na co popatrzeć, nie raz i nie dwa trafimy w sam środek wojny międzyplanetarnej i filmy oglądałem nie z mniejszą przyjemnością niż te ze Snake Eatera. Gra ma też pełny dubbing i za to też chwalę. Angielskie głosy są dobrze dobrane i nie ma wstydu grając w tym języku. Nie jest też tajemnicą, że cała Xenosaga nie ma języka polskiego i tutaj może być problem. Meandry fabuły są zawiłe. Sam musiałem posiłkować się Wikipedią, ale to trochę z innego powodu, o którym zaraz powiem. Niemniej, dobra znajomość języka angielskiego byłaby naprawdę mile widziana. Największym kłopotem Xenosagi jest to, że gra jest jakby jedną historią podzieloną na 3 części. Dlaczego jest to problem? Bo powinno się grać w nie zaraz jedna po drugiej, inaczej zapomnimy część wydarzeń czy postaci. Sam miałem przerwę pomiędzy 2 a 3 około 2 lat i musiałem zerknąć na Wikipedię, aby przypomnieć sobie, co się działo. Co prawda każda gra ma streszczenia, ale są one średnio pomocne. Miłym akcentem jest to, że jeśli gra wykryje zapisy z poprzednich części, dostaniemy jakieś mini bonusy w części kolejnej, podobnie jak to jest od samego początku w serii Yakuza. Seria Xenosaga to fabularnie potężny tytuł. Wbrew pozorom, jeśli przełkniecie początkowe obrzydzenie designem postaci w części pierwszej, potem ciężko się już oderwać, trochę jak od serii Final Fantasy, bo historia dzięki swojej liniowości zapewnia odpowiednie tempo wydarzeń i cały czas coś się dzieje i cały czas jesteśmy ciekawi, co będzie dalej. Przez wszystkie odsłony nie miałem ani chwili uczucia znudzenia. Dzięki fajnie zaprojektowanemu systemowi walk, który pomimo swojej pozornej prostoty kryje w sobie spore pokłady taktyki i złożoności. Niestety, dzisiaj dostępność Xenosagi jest mizerna. Część 3 w wersji US to spory koszt, natomiast część 2 wydana w Europie niestety jest ocenzurowana względem wersji amerykańskiej. Najpopularniejsza jest pierwsza odsłona, ale dostępna tylko w Stanach, więc i tak od niej by wypadało zacząć i zobaczyć, czy nam to wejdzie. Mnie weszło, jak w masło, tym bardziej jest to warte uwagi, że ja nie przepadam za RPGami, a jeszcze mniej za japońskimi RPGami. A jednak tutaj Xenosaga obok Final Fantasy staje się jedną z moich ulubionych serii JRPG, a to już o czymś świadczy. Nie sądzę, że kogokolwiek tym filmem zachęcę do spróbowania, ale nawet jeśli znajdzie się jedna osoba, która spróbuje, no to było warto. Ze swojej strony gorąco polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.